Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepa Paparapa. I wysłałem się do mojego domu paczką, bo się okazało, że wychodzi to taniej niż jechać autobusem. Dzisiaj mamy coś, co ostatnio się wam fajnie spodobało. Były to stalkerskie historie, które sam nie wiedziałem jak wyjdą, a wyszły, z tego co pamiętam, trochę poważnie i trochę strasznie. Więc dzisiaj będziemy to kontynuować i mam nadzieję, że ten odcinek też się wam spodoba. Jeżeli tytuł tego odcinka na przykład uświadomił ci, że ty masz historię, która się nada na kolejny odcinek z tej serii, to napisz ją poniżej już teraz, bo żyję z tego, że wydajecie mi komentarze, nie? To jest moje jedzonko. Zapraszam was na drugi odcinek stalkerskich historii. Zapraszam. Moja stalkerska historia. Mój cień chodzi za mną do dziś. Martyna, ale nas wprawiłaś dzisiaj w dobry nastrój od razu na starcie odcinka. No pierwsza historia, śmieszek się trafił. No to, że tak powiem, a to peszek. Mam w klasie jedną koleżankę, która łazi Ja muszę chyba sobie rozgrać buzię, bo się mylę. Haka. Do domu i przynieść ogródek. Idź przynieść ziemniaki z piwnicy. Okej, powinno być lepiej. Mam w klasie jedną koleżankę, która łazi za wszystkimi z klasy i boję się, że pewnego dnia mnie też zacznie stalkować. Papryk, ratuj. Ja się muszę przyjrzeć bliżej tej historii, bo chyba tu jest taka sprzeczność pokazana. Masz koleżankę w klasie, która stalkuje wszystkich z klasy, a ty jesteś w jej klasie i ciebie nie stalkuje? No i moi drodzy, długo nie trzeba było czekać, wyłapałem pierwszą ściemkę w dzisiejszym odcinku. Proszę sobie ze mnie tutaj jajec nie robić, to są prawdziwe odcinki, prawdziwe historie, nie wyssane z palca, więc spadaj. Ratuj, kurde, nie ma ratunku dla ciebie. Przestań kłamać, to się uratujesz. Kiedyś siedziałem w domu i oglądałem YouTube'a leżąc na łóżku. Było ciemno, spojrzałem przez okno i tam stał jakiś pan. Za bardzo się tym nie przejąłem, ale po 2 godzinach znowu spojrzałem przez okno i on tam dalej stał. Patrzył na mnie. Podszedłem do okna i chciałem szybko zrobić mu zdjęcie, ale on zaczął uciekać. Do dziś boję się, że ktoś mnie obserwuje przez okno. Czy u ciebie wszystko okej w głowie? Spojrzałem raz, ale się tym nie przejąłem. Wiesz? What? Gdybym mieszkał na parterze i jakiś typo by był przy moim oknie, to co, patrzysz raz i mówisz pójdzie se. No nie. Dopiero za drugim razem, po 2 godzinach się przejął. Ja muszę czekoladki. 2 na raz. To jest to. A mam pomysł super. Wiecie jak są te takie mega duże pufy, nie? Takie. Czy ktoś, kogo znacie, takie sprzedaje? Ja bym sobie ją tutaj kupił. Taką wiecie. I bym na niej nagrywał odcinki. Żeby już totalnie się w ogóle nie męczyć. Bo tu wiesz, chodzę, zmieniam pozycję. A na co to komu? Ja bym na niej spał nawet. Co by było dopiero życie? Moja stalkerska historia. Zawsze jak idę na przystanek, jak idę do szkoły, to spotykam takiego psa i on zawsze idzie za mną aż do pasów. Czy mam się go bać? Póki co dzisiejsze stalkerskie historie to są takie pytania do mnie bardziej aniżeli historie. Nie mam nic przeciwko, lubię z wami rozmawiać, więc ci odpowiem. No myślę, że byłabyś głupkiem, gdybyś się bała pieska, który cię odprowadza do pasów. Jak to w ogóle brzmi? Brzmi jak bardzo słodki piesek i chciałbym zobaczyć jego zdjęcie, więc jeżeli jeszcze oglądasz ten odcinek, bo napisałaś ten komentarz 2 miesiące temu, wiele rzeczy się mogło stać, mogłaś przestać mnie lubić oglądać, mogłaś w kwarantannie czy coś być. Więc no, jeśli oglądasz, to nie bój się tego pieska. Niech on cię odprowadza, a nawet daj mu coś czasem do jedzenia, albo napić się mu, daj pokaż, otwórz mu drzwi do domciu. Coraz częściej myślę o zakupie zwierzątka, ale nie wiem, czy to już jest ten etap, gdzie mogę oddać się tak jakiejś istocie. My dalej mówimy o zwierzątkach, nie o miłości. Okej, dobra. Mieszkam na wsi, na której praktycznie wszyscy się znają. 2 domy ode mnie mieszkają moje przyjaciółki, które są siostrami. Między moim domem a ich jest dom, w którym mieszka starsze małżeństwo. Mają tak około 80 lat. Ten facet codziennie, a najbardziej w lato, wychodzi na ulicę i gapi się jak jeździmy na rowerach czy coś. Potrafi tak przestać cały dzień i przeraża nas to. Pozdrawiam, Papryk, przepraszam, przeczytałem Patryk. Wiktoria, no widzę, że powoli się rozkręcamy w tym odcinku. No Wiktoria też by mnie to przerażało. A w sumie nie. Nie wyciągamy pochopnych wniosków. Bo generalnie historia tego pana może być taka, że może zawsze chciał mieć wnuka lub wnuczkę. Ale, dobra, to już będzie straszne, że to powiem, ale może stracił swoje dziecko i wiesz, lubi po prostu patrzeć, bo sprawia mu przyjemność patrzenia, jak się dzieci bawią. Ja też lubię patrzeć na dzieci, jak się bawią. I wiem, że jak to powiedziałem, to brzmi to źle i w ogóle, ale już dawno wyrosłem z tego, żeby na to reagować.
po prostu. No nie wiem, ja lubię się bawić z dzieciakami i lubię obserwować w ogóle, o czym gadają, jakie mają poglądy na świat, co wiedzą o świecie. Nie wiem, po prostu wiem, że ludzie różnie reagują, jak mówię, że lubię bawić się z dzieciakami albo właśnie obserwować je. No lubię przebywać z dziećmi, przestańcie. Moi kuzyni, jak byli mniejsi, to się z nimi bawiłem. Wszystkie dzieciaki z mojej rodziny mnie lubią się bawić ze mną, bo jestem na ich poziomie intelektualnym. Dobra, dalej. Znaczy, Wiktoria, pomogłem ci? Bo nie wiem w końcu. No, Wiktoria, ja bym skonfrontował się z tym panem, spytał, przepraszam, a czemu pan tak na nas patrzy? Zapytaj go wprost, zobaczymy, co ci powie. Wtedy się okaże, czy mam rację, czy nie. A okaże się to w ten sposób, że albo będziecie mieli miłą rozmowę, albo któreś z was nie wróci tego dnia do domu. I'm just saying, ja tylko jestem gościem z internetu. Ja nie biorę za to odpowiedzialności. A powinieneś, Patryk, bo właśnie ci ludzie ci ufają. Ale przecież nikt nie wierzy chyba na poważnie tego, co mówię. Jeżeli chcesz widzieć wszystkie moje nowe filmiki, to kliknij przycisk subskrybuj, który powinien być czerwony, o tutaj. A jeżeli chcesz na pewno widzieć wszystkie powiadomienia związane z moim kanałem, to kliknij też tutaj taki dzwonek, ponieważ YouTube jest durny i trzeba jeszcze takie coś kliknąć, żebyś na pewno widział moje wszystkie filmy. A jeżeli ty chcesz wspierać mój kanał, to tutaj masz taką opcję, możesz zapłacić 5 zł miesięcznie i mieć fajną ikonkę przy wszystkich swoich komentarzach oraz fajną dragę na Discordzie oraz dostać na przykład opaskę z mojego sklepu za darmo, jeśli wspierasz mój kanał. A nawet jest taka durna opcja, co dodałem ostatnio, że za 200 ziko na 100% przeczytam twój komentarz na jednym z odcinków. Czekam, aż ktoś pierwszy debil to zrobi. Myślę, że zachęciłem was tym słowem debil, żeby to zrobić, także powodzenia. Okej, to koniec poradnika. Spytałem kolegę, kto to jest stalker, a on mi powiedział. To jest taka osoba, która śledzi jakąś osobę i co? No i ona kryje się przy czyimś domu i na nich czyha. No i ja się pytam, nie? To wszystko, co wiesz? Tak. A skąd to wiesz? Bo kiedyś byłem stalkerem. Przeczytałem to sam, przepraszam was, nie lubicie tego. Jak jakiś typ, ja już wiem co tu będzie, ale dobra. Jak jakiś typ cię śledzi, to możesz udawać, że dzwonisz do rodziców i wymyślać na przykład, udawać zaskoczenie, że niby twój tata znowu wygrał pierwsze miejsce w zapasach, albo twój brat znowu ma srebro z boksu. Nie, ja się śmieję, ale to jest spoko pomysł, Masę rzeczy w sumie można wymyślić. Albo to, że no za ile po mnie podjedziesz? Za minutę, tak? Okej. Dobra, tato, to bądź za minutę. 60 sekund będziesz, tak? Dobra, czyli no, nikt mnie nie zdąży porwać. Można tak robić też, nie? Ale to z tym boksem też fajne, też fajne, no. Bierzmy przykład z tego. Kto to napisał? Orion.pl. Uwielbiam wasze, naprawdę, uwielbiam wasze niki. Dobra, kochaneczki. Co powiecie na taką historię trochę bliżej, co? Nie? No to trudno. Już widzę, że to jest coś strasznego, a nie chciałem teraz straszne. Dobra, no. Taki jest ten odcinek, że nie wiem nigdy na co, w jakiej pozycji trafię. Ale ciśniemy. Kiedyś szłam wieczorem po lekcjach, było ciemno i nagle podjeżdża do mnie jakaś kobieta i mówi, że mnie podwiezie i żebym wsiadała. Najpierw odmówiłam. Co znaczy najpierw? Co ty potem zrobiłaś? Najpierw odmówiłam. Ona znowu zachęcała, ale byłam zmęczona, więc wsiadłam. Nawet nie wiem czemu. Okazało się, że mieszka niedaleko i mnie naprawdę chciała tylko podwieźć. Hech. Pozdrawiam, Papryk. 3 kurczaczki. Dziękuję za pozdrowienia, ale tak a propos. Czy cię pogrzało? Czy cię, Petuniu, popitoliło? Jezu, bo na początku tej historii twoja postawa tak mi się podobała. Podjeżdża nieznajoma kobieta, mówisz no thanks, I'm gonna walk, okej? Fuck you. Ale wystarczyło tylko drugi raz spytać i się ugięłaś i wsiadłaś. Jaki ty dajesz przykład, mordko? To są młodzi widzowie, w połowie widzów jest młodych. Nie, ja nie popieram tego, moi drodzy. Nie bierzcie przykładu z laski o niku ten ktoś. Nie wsiadajcie. Tu się okazało, że była to sąsiadka. Poko, ale mogła to być też pani, która sprzedaje kontenery takich głupich dziewczyn, okej? Przepraszam za słowo głupich. Nie uważam, że jesteś głupia, tylko jaki jest zamiennik słowa głupia? Nierozsądna, okej? Idę stąd, bo jest mi niewygodny. Plusy tej serii są takie, że już wiem, czego nie robić przy Szczerze myślałem, że inaczej się skończy ten komentarz, że będzie... Plusy są takie, że widzę wiele rad, jakich mogę właśnie trzymać się, kiedy będę stalkowana. Ale nie, okazało się, że moja seria pomaga tylko stalkerom nie robić podstawowych błędów. Wow! Ja stalkuję swojego crusha, by dobrze go poznać. Czy to źle, że nie chcę zrobić mu krzywdy, tylko wiedzieć o nim dużo?
No jakby, to znaczy, ale wiesz, że jest coś takiego jak pytanie. Możesz go spytać. Unikniemy wtedy wielu niezręcznych sytuacji. Nie będziesz musiała się tłumaczyć, skąd tego to o nim wiesz. Czy jest w tym coś złego? No nie wiem. Wolałbym być o coś zapytany, niż dowiedzieć się, że ktoś znalazł tą informację w internecie. To nie wróży dobrze waszemu związkowi. Ale co ja tam wiem? Jestem, wiesz, typkiem w internecie z nudlami na głowie. Knor nudle, zupa serowa gotowa. Idź za głosem serducha tam, laska. To było parę lat temu. Byłam chyba w 3. klasie, a teraz jestem w 7. Wracałem ze szkoły i podszedł do mnie jakiś gościu i spytał się mnie, jak mam na imię. Z racji, że miałem na szyi identyfikator z moim imieniem, to mu powiedziałam, a on do mnie, to cześć Zuzia. I sobie odszedł. XD. Ty no trochę łagodny ten twój stalker, ci powiem. Mogło być o wiele gorzej. To był bardzo miły pan stalker. To nawet nie można go chyba stalkerem nazwać. Przyszedł, przywitał się, poszedł. Z takim to ja się czuję bezpiecznie na ulicy, ci powiem. Jest sobie pewien streamer na FB, który nie chce ujawniać swojej tożsamości. Nic o sobie nie powiedział, ja i moja przyjaciółka wystalkowałyśmy go w 20 minut. Well, very fast. XDD. Wiemy jak ma na imię, ile lat, gdzie mieszkał kiedyś, gdzie teraz i gdzie pracuje. Bój się nas Patryk. A to co ja wam zrobiłem, przepraszam? Czemu w ogóle kogoś stalkowałyście, jak to nic nie zmienia, czy wiecie gdzie mieszka? Jesus, ja nie wiedziałem, że ja mam widzki pracujące w CIA-u? Ojeju. Myślicie, że ja się boję? Proszę mnie nie strasz. Poszły sobie? Moi drodzy, jak pewnie zauważyliście, lub też nie, zacząłem coraz bardziej być jak prezenter, bo szykuję się na posadę w TVN-ie. Dokładnie tak, dostałem ofertę pracy 100 000 miesięcznie. Nie, żartuję, mają mnie w dupie, a mi po prostu się zaczęło nudzić w mieszkaniu, więc chodzę po mieszkaniu z mikrofonem w ręce. Zapraszam was, moi drodzy, na kolejny odcinek już za kilka dni i pamiętajcie, aby wysyłać SMS-y od... What? Nie, moi drodzy, jeśli podobał się wam ten odcinek i chcecie więcej odcinków ze stalkerskich historii, to piszcie poniżej swoje stalkerskie historie, ponieważ spod tego odcinka będą, wiesz, wszystko pomieszałem. Może przez to, że właśnie chodzę i mówię, to nie umiem. Aha, ale jedna ważna rzecz, słuchajcie, jeżeli oglądasz to w kwietniu roku 2020, bo możesz to oglądać w 2025, to trwa mega promocja na moim sklepie, moi drodzy. Każde zamówienie złożone w sklepie szczepanikow.pl, czyli w mojej marce, otrzymuję przez cały kwiecień. Dodatkowo do zamówienia gratisowo plakat z moim podpisem. Dokładnie tak jest to. Każde zamówienie, nieważne jak duże, nieważne czy jest to tylko opaska za kilkanaście złotych, czy zamówienie za kilkaset złotych, jeżeli masz takie pieniądze, to tak czy siak wkładamy ci do zamówienia plakat z podpisem. I jest to oferta limitowana, limited edition, nie wiadomo kiedy wróci, bo jak się skończy kwiecień, to się skończy kwiecień. No i co, moi drodzy, ja idę się dalej wysyłać w paczce, robię takiego pranka na takim youtuberze i zobaczymy, czy przejdę przez pocztę, nie? Trzymajcie się, moi drodzy, ucałujcie rodzinę i bye! No, a ja sobie tu jedzenia żadnego nie wziąłem. Kurde, siku mi się chce. Zrób tu miejsce na siku. Ale ciepełko chociaż jest.